powiedz mi, która scena z Poszukiwaczy Zaginionej Arki? Jak? No matko. Wiesz, ona... Albo inaczej, może który aspekt? Aha. Tam jest wiele tych wątków, oni się przesuwa po świecie, tak? Bo to, tak, to rzeczywiście, wiesz, ten wątek tych podróży, wiesz, no, to słynne, to już ikoniczne jest wręcz, jak ta podróż, czy to przemieszczanie Indiana Jonesa jest pokazane i to później jest powielane. I to chyba przez to, że to Trochę tak mnie- zapanowało trochę mnie wyobraźnię. to zawsze, wiesz, trochę mnie to zawsze, kurczę, raziło, bo jednak te sceny z tą, wiesz, z tym okrętem podwodnym, no nie do końca, tak? No tak. Ale dobra. A to takie uśmieszki są. Tak. Ja jakby, wiesz, my nie możemy racjonalnie brać od samego początku Indiana Jonesa, mimo że rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, one są oparte na powiedzmy, jakichś racjonalnych wątkach, tak? Natomiast te wątki, wiesz, no jeżeli chodzi o sceny, to ewidentnie to co się dzieje po otwarciu Arki, no na mnie jako młodym człowieku to wtedy no było to przerażające i później za każdym razem, jak powtarzałem tą scenę, to ona robi do dzisiaj wrażenie. Ale to jest kwestia już jakby kinematografii i bardziej, wiesz, jakby efektów specjalnych. Ponoć tydzień kręcono tą scenę. Ona Ja nie pamiętam, jak tam chronologicznie to wygląda, ale przecież Spielberg był odpowiedzialny za Poltergeist, prawda? Za ducha. Tak. I tam mamy de facto pewnie tych samych ludzi odpowiedzialnych za te efekty, bo one są podobne, jeżeli dobrze Ale one pamiętam. są przecież analogowe, ale fenomenalne. Tam nic nie razi nawet dziś tak naprawdę, jakby nie trąci myszką. Rozpływająca się twarz, wiesz, jakby jest... No ale to pewnie, wiesz, jakby to, że to kręcono tydzień, to właśnie wynika z tej sekwencyjności i jakby trudności technicznej z tą sceną, ale ona robi robotę, tak? Te efekty pościgów spadających w przepaść ciężarówek, to jest świetne. No plus już jakby nie będąc oryginalnym, na pewno te kultowe sceny typu, wiesz, to w Kairze chyba było, gdzie cała banda stoi naprzeciwko Indiana Jonesa. To był jego pomysł, tak? Po prostu zmęczonego, już nie pamiętam czym, ale tak on powiedział. Wiesz, to chyba właśnie głównie Poszukiwacze Zaginionej Arki, one chyba są w największym stopniu takie inspirujące i ikoniczne dla późniejszych pewnie twórców podobnego kina, tak? No ta słynna scena z toczącą się kulą z intro, mówię, że nie? Właśnie to chyba było dla mnie najważniejsze. Tak, bo to jest ikona, a tam jeszcze taka ciekawostka jest, że to, że on tam się potyka w pewnym momencie, to nie przypadek, znaczy to był przypadek, to nie było w scenariuszu, bo rzeczywiście się Harrison Ford potyka i tam dość niebezpiecznie się robiło, bo sama kula ważyła ponoć 50 kg, więc znaczy, wiesz, zabić pewnie nie zabiła, ale krzywdę mogła zrobić. Te różne elementy to jest jedno, bo to było świetne i to wbijało w fotel. Ale dla mnie ten aspekt tej południowej Ameryki. Aha, intro, pierwsza scena. To było to, wiesz, powiem ci z całego filmu, przecież absolutnie naziści 9/10, ale ten wątek Ameryki Południowej, dlatego że wiesz, ja byłem dzieciakiem takim, który miał głowę całą wypchaną takimi właśnie opowieściami o skarbach Inków, o podboju, wiesz, Azteków i tak dalej. I dla mnie takim dosłownym Eldorado właśnie to było gdzieś tam wyjechać do Ameryki Południowej. I jak ja sobie wiedziałem już, że będę wyjeżdżał, tak, za rok, to tak jak powiedziałeś, to miał być tylko przystanek, tak? Miała być tylko przystanek, to już się potoczyło się inaczej, ale ja generalnie byłem zafascynowany właśnie tą Ameryką Południową i jak to było świetnie pokazane, te poszukiwania w tych pierwszych scenach. Cały ten klimat takiego właśnie ciężkiej eksploracji dżungli, która jak później już miałem do czynienia z takimi rzeczami, to sobie zdałem sprawę, że to nie jest moja bajka. Że jest za dużo tych pierwszych różnych rzeczy. Się przekonaliśmy choćby nawet o tym. Na Dominice chociażby. Ale tak, natomiast wtedy byłem absolutnie tym zafascynowany i wtedy to wyglądało przepięknie, mi to właśnie wszystko zagrało tam i pasowało. Chociaż to było na swój sposób też przerażające, tak? Bo fikuśność i wymyślność tych
tych pułapek, tych ostrzy i strzał zatrutych i ta konieczność omijania właściwie, przecież to tak wręcz jakby inspiracja z mitologii greckiej, tak? No tak, I tak, jak tam... później jakby chyba to też zapoczątkowało tą szaradowość, te zagadki, które Indiana Jones po drodze... Prawda? Później mamy, mamy jakby tam powtórzenie jest... tego, chociaż takie, no wiadomo, tutaj jakby się nic do tego oryginału nie... Ale wiesz, to że, no nie wiem, bo Kopalnie Króla Salomona też były późniejsze, prawda? Tak. Ale też inspirowane, bo to też Absolutnie. pewną falę w kinie też zapoczątkowało i niezbyt rozległą, wbrew pozorom, tak? Bo takich, nie mieliśmy zalewu kina Nie, to tego prawda, typu. to prawda. To było tak dozowane i To do było- samego to końca było możemy przez- na palcach właściwie, wiesz, no jednej Wiesz ręki co, w wymienić. zasadzie to była chyba taka próba reinwencji tego gatunku, który, Tak, jak tam gdzieś tak- rozmawialiśmy, on był tam, nie? Te lata 60. tak. Tego było masa. No, ale I nawet popatrz. wcześniej, wiesz, Skarb Sierra Madre, inne po prostu rzeczy, rewelacyjne filmy Johna Hustona, prawda? Ale Może tak Indiana Jones, wiesz, zdominował jakby, Tak. że trudno było powtórzyć jakby sukces, ale patrząc już na historię kina, że no i choćby naszego Romana Polańskiego, gdzie przecież jego film wampiryczny, tak, nie trafił w czas. Bo przecież który był 69 rok i tak naprawdę film przeszedł zupełnie bez echa. Tak naprawdę dopiero w latach 70. To nie jest, rozpoczęła się fala, tak. ale dzięki nie premierze, bo film jako premierowy był zignorowany, ale później gdzieś fani Polański jest gatunku. dobrym przykładem, bo przecież jego Piraci wynikają też, to jest 86 zdaje się, prawda? I to też wyprzedza... Próba wskrzeszenia. Próba wskrzeszenia. Ale zobacz, ona się nie Świetna udała, bo próba wskrzeszenia. wcześniejsze Tak. kino pirackie miało się całkiem nieźle, ale to są lata 60., 70. To jest w ogóle ciekawy aspekt, dlatego że wiesz, to tak jak powiedziałeś na początku, że Spielberg nieprzypadkowo chciał dać rolę w Indiana Jonesie właśnie Polańskiemu, nie tylko dlatego, że jest świetnym aktorem, i dlatego, że Spielberg na pewno wie, jaki to jest człowiek, jaki ma poczucie humoru, jaki dystans do siebie niesamowity, ale on też jest zafascynowany tą kwestią przygody i wiesz, może nie samych poszukiwań skarbów, ale te opowieści, ja pamiętam z jego autobiografii świetnej przecież, to on opisuje, tak, jako dzieciak, jak on wchłaniał te filmy, wiesz, o przygodach Robin Hooda, właśnie o piratach. To było wszystko, co go kształtowało w pewien sposób. I on chciał do tego wrócić. No ale To nie widzisz, w było Piratach przypadkowe. spełnił swoje marzenie, miał gigantyczny budżet, fantastyczną No, promocję. może z tym gigantycznym tam nie przesadzał. Ale spory. Ale spory był, Jak na tamten tak, czas. jak na Nie tamten tylko, czas że- może był, ale tak. Przecież tam zbudowano, z tego co pamiętam, replikę Było to, okrętu. Tak, było to bardzo fajne. A odbiór był I oczywiście chłodny. funkcjonuje tam skarb i poszukiwania, bo muszą być, no, to są piraci, bądź co bądź, prawda? Ale tu się jakby ta sztuka nie udała, no trzeba było poczekać aż do lat 2000, kiedy Piraci z Karaibów zawładnęli wyobraźnią. To nie jest w ogóle jakby nasza domena, bo podejrzewam, że można by było toczyć jakieś takie debaty, rozmowy na temat tego, dlaczego, bo umówmy się, przecież u nas to był 84. Szczyt w ogóle, wiesz, ciężkiego stanu wojennego, taka szerzyzna maksymalna, to jest zupełnie specyficzny kontekst, ale na świecie premiera to jest 81, prawda? I to też są, wiesz, jednak takie, a nie inne czasy, więc tu pewnie, nie wiem, socjologowie mogliby i inni mogliby sobie, wiesz, tutaj pewnie, nawet pewnie są takie prace, które próbują to analizować, to zjawisko. Dlaczego to się wtedy udało, a dlaczego dzisiaj na przykład ta ostatnia część okazuje się finansową klapą, prawda? Bo wszyscy na ten temat trąbią. Nie wiem, o tym jeszcze porozmawiamy, ale tak skrótowo, dla mnie to był świetny film. Po prostu to jest jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza część. Ta ostatnia. Ta ostatnia. Jest po prostu rewelacyjnie zrobiona. No bo tam tych ilość mrugnięć okiem do nas jako starych to już fanów jest była... ewidentnie inny czas, prawda? I to jest taki rodzaj serii filmowej, która
no miała ten swój czas i koniec, i basta, prawda? I tutaj żaden inny aktor czy aktorka, jakie były różne propozycje, tego nie zmienią. Może James Bond jest tylko takim fenomenem, ale i on najprawdopodobniej Ewoluuje, będzie tak. musiał się całkowicie zmienić niedługo już. Tak, będzie czarnym albo kobietą. Może być, to nie jest problem żaden, ale Oczywiście. może być taka sytuacja i to jest być może coś, co uda im się w jakiś sposób Tak. przeprowadzić. Tutaj jednak mamy do czynienia, i to chyba wracamy do tego pierwszego wątku naszego, że jest to już trochę niepoprawny koncept, tak? Dlaczego? Dlatego, że mamy archeologa, ale on de facto jest poszukiwaczem skarbów. I tutaj wiesz, kłania się fajny film brytyjski, Zaginiony Król, prawda? Tak. O poszukiwaniach Tak, fantastyczny. grobu Ryszarda III. Ja nie wiem, czy widziałeś, bo to jest film w ogóle oparty na, wiadomo, że to są Tak. autentyczne wydarzenia, ale był świetny... Dość nieodległe od nas czasowo, wbrew pozorom. Tak. Czasowo, ale był świetny dokument zrobiony przez Channel 4 i w tym dokumencie ta historia jest inaczej opisana. Ta historia jest inaczej opisana Tak. niż w filmie. Ta pani, która jest właśnie tą poszukiwaczką i tak dalej, jest inaczej pokazana. Nieważne. W każdym bądź razie tam zapada mi w pamięć właściwie jedno takie charakterystyczne bardzo zdanie wypowiedziane przez tego głównego archeologa i on jej zwraca uwagę, bo ona mówi, dobra, ale my szukamy tego grobu. A on mówi, nie, tak nie działa archeologia. My nie szukamy X-a na mapie my tu robimy badania, prawda? I okej, rzeczywiście tak jest, ale jednak w wielu aspektach i wciąż, bo archeologia z tego jednak gdzieś tam wyrosła, wynikła, prawda, z tych XIX-wiecznych poszukiwań Schneemana, którego dzisiaj już też oczywiście psy się wiesza po prostu straszne. Natomiast on żył w takim, a nie innym czasie, w takim, a nie innym kontekście musiał funkcjonować i to nie usprawiedliwia tego, co robił i w jaki sposób. Ale on też nie miał jakby innego... Chociaż wiesz, jeżeli sobie tą możliwości, kiełkującą archeologię jako naukę w wieku XIX umiejscowimy, to Schliemann nie jest tak bardzo odległy od czasów, kiedy archeologia kiełkując wychodziła z tego rdzenia takiego na poły przestępczego tak naprawdę, więc... No, czy wiesz... Ze Schliemanem to jest taka historia, że tam się wiążą oczywiście poszukiwania skarbów, ale to bardziej było na zasadzie przypadkowości. Zresztą my do końca nie wiemy, bo te okoliczności, kiedy tak zwany skarb Heleny został znaleziony, gdzie wiesz, jego żona, młoda Greczynka, pięknie to prezentuje na takim klasycznym zdjęciu, prawda, tą biżuterię, która nomen omen nijak się nie ma do chronologii potencjalnego miasta, które być może się nazywało Troją, być może nazywało się inaczej, Troją nie było w ogóle. To prawdopodobnie doszło do tego zupełnie przypadkowo, tak? On faktycznie nie szukał skarbu, on chciał znaleźć miejsce, ale to jest właśnie taka archeologia, której tamten archeolog mówi, my tego nie robimy, a on szuka tego. Podchodzi do, wiesz, bada Mykeny i szuka konkretnych grobów, Agamemnona, prawda? On po to wyrusza, to go napędza, ale też ludzie... Też szuka jakby nieautentycznych, niehistorycznych, Tak. de Czyli facto, on po prostu w ma ujęciu tezę. takim historiograficznym, On ma tak? tezę, Tylko literackim on ma tak tezę naprawdę. I No on tą przecież... tezę stara się udowodnić, Tak. tak? Ale od tego nie byli wolni inni wtedy giganci tamtych czasów, choćby Arthur Evans, prawda, ze swoimi badaniami w Knossos i de facto taką próbą rekonstrukcji, która rekonstrukcją chyba nie jest, jest bardziej tworzeniem jego wyobrażenia, jak Knossos minojskie mogło wyglądać. My dzisiaj wiemy, że to jednak zupełnie coś innego było. Może nie zupełnie, ale to wiesz. chyba przez ten czas, bo musimy chyba też zawsze jakby te realia czasów wziąć pod Tak, uwagę no właśnie. i realia wiedzowe generalnie.